Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się trochę tak zwanym Landeskunde, czyli religioznawstwem, czyli informacjami o Niemczech. I tematem jest die 10 häufigsten Nachnamen albo Familiennamen in Deutschland. Najpopularniejszy to od słowa häufig, czyli taki właśnie częsty, die häufigsten. I tutaj tylko chciałam przypomnieć, że możemy używać dwóch wyrażeń, albo der Nachname, albo der Familienname. Der Vorname to jest przed imieniem, czyli imię, tak jak na przykład tam Jan, a nach to jest po, prawda? Czyli to w tym momencie będzie nazwisko i der Familienname. Nazwisko rodzinne. Na 10. miejscu, bo omawiam pierwszą dziesiątkę, jest nazwisko Hoffmann lub Hoffmann, pisownia przez jedno F. Tutaj tak może na chwilę to zlikwiduję. Otóż to jest na miejscu 10. Co to znaczyło? Widzimy tutaj w środku słówko Hof, czyli dwór, prawda? Tutaj jest dwór. A więc Hoffmann albo Hoffmann to była osoba, która mieszkała na dworze, na przykład dworzanin. Albo to mógł być taki rolnik, w sensie taki bauer, który właśnie dostarczał na dwór produkty spożywcze. Po prostu osoba przy dworze. Na miejscu 9. jest nazwisko Schulz. Otóż to była nazwa urzędowa. Schulz to był urzędnik, taki sędzia lub przewodniczący rady, ktoś ważny, ktoś, kto wydawał polecenia. Inna taka nazwa, czyli synonim, to jest Schultheiß. Schultheiß. Na miejscu 8. jest Bäcker, od czasownika backen, piec, też pisownia przez a umlaut. Bardzo popularne nazwisko, po prostu piekarz. Na miejscu 7. jest słowo Wagner. Co jest w środku? Jaki wyraz? Wagen, der Wagen. Teraz to jest samochód, ale to jest też taki wóz, prawda? Czyli to był producent po prostu wozów, tak? Takich wozów, że z przodu był koń, a z tyłu był wóz. To ma też takie wersje jak Wegener albo na przykład Wegner. Wegener. I to po prostu jest Wagenbauer albo Wagenmacher. Czyli uwaga, Wagenmacher albo Wagenbauer, czyli producent właśnie tych wozów. Na miejscu 6. jest Mayer. Gdybyśmy do tego doliczyli wszystkie warianty typu Mayer przez AI albo Meyer, znaczy w sensie wymawia się Mayer, ale pisze się Meyer, może tutaj dopiszę Mayer albo taka wersja, to by wyskoczyło dużo wyżej na miejsce około 3. Otóż Mayer to był zarządca, czyli taki ktoś ważny. Weber. Jaki tutaj jest czasownik? Weben, czyli tkać. Der Weber to był tkacz. Zobaczcie, że te nazwiska to są po prostu nazwiska zawodów. Taki właśnie służący, sędzia, piekarz, producent wozów, zarządzający, tkacz. Na miejscu 4. jest Fischer. Jest to bardzo ważne nazwisko, ponieważ rybołówstwo było bardzo ważne w Niemczech. Po prostu ludzie jedli bardzo dużo ryb. Dbano o to, żeby była niska cena ryb. I na przykład w Regensburg taki przepis był, że es soll auch keine Frau einen Fisch verkaufen, der teurer ist als ein Pfennig. Czyli, że żadna kobieta, czyli żadna sprzedawczyni nie mogła sprzedawać ryby droższej niż 1 pfennig. Tak, czyli jedna ryba nie więcej niż 1 pfennig. Na miejscu 3. jest słowo Schneider. Co my tutaj widzimy? Jaki czasownik? Schneiden, co znaczy schneiden? Ciąć. Popatrzcie, to jest słowo krawiec, polski, tak? Krawiec, krawczyk. Co znaczy krawać, kroić, ciąć? I to jest właśnie idealny 1 do 1. Mianowicie Schneider to był taki, który ciął. I kiedy tkanina była pocięta, to przychodził rzemieślnik, który zajmował się szyciem. Tutaj mamy słowo der Nähter. Otóż kto inny kroił, a kto inny zszywał. Dopiero później
ten zawód tak ewoluował, że ktoś sam ciął i potem też sam zszywał. A więc Schneider to jest właśnie krawiec. My teraz rozumiemy na przykład krawcowa, osoba, która na przykład uszyje nam sukienkę, znaczy dziewczyną sukienkę, chłopakom na przykład marynarkę. Na miejscu drugim jest Schmidt ze wszystkimi wariantami. Przez IE, czyli Schmied, kowal, prawda? Kowalstwo, Schmied. Przez Schmidt na przykład. To było bardzo popularne nazwisko, ponieważ zawód kowala był bardzo ważny, no bo trzeba było wyprodukować te wszystkie rzeczy, które są z metalu. I na miejscu pierwszym jest młynarz, der Müller, ja? Ze wszystkimi wariantami pisowni. Może być przez UE, tak? Może być przez O-umlaut. Może być Miller, młynarz. Dlaczego to nazwisko jest na pierwszym miejscu? Ponad 1 000 000 osób w Niemczech nosi to nazwisko. Dlatego, że po prostu dawniej w każdym małym przysiłku był młyn, bo przeważnie, prawda, no, miejscowości, osady były nad wodą, a jak była woda, można było zrobić młyn, spiętrzenie, a więc to był bardzo ważny zawód. Tak wyglądają nazwiska niemieckie w kolejności od 10 do 1. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejną lekcję.